W oddali widzimy bankomat przy palmie na środku plaży. Obok bary jeszcze nie pootwierane. Czekają na pierwszych klientów. Tu obok widzimy jest scena. Wszystkie chyba te imprezy, balety zaczynają się wieczorem, więc to na razie takie wszystko jest martwe. Słuchajcie, tam w oddali mamy ten pierwszy bankomat, który robiłem wam tutaj ujęcie z niego, a tu dosłownie jest drugi. I jak tak się rozglądam, to powiem wam, że tych bankomatów jest co krok. To jest bankomat. Dobrze się tutaj chyba ludzie bawią i wydają masę pieniędzy, skoro to 30-40 metrów jest bankomat. To macie trzeci bankomat, tam jest czwarty bankomat i tam widziałem chyba jest piąty bankomat. To jest taki, który tak na już zobaczyłem. Kolejna restauracja, która na razie świeci pustkami, ale na razie praktycznie nikogo nie ma, więc kto tu ma przychodzić w tej chwili. No i reszta knajp, które za chwilę zobaczycie, które także nie grzeszą liczbą klientów. Ale tutaj nawet powiem wam, że nawet na plaży nie ma za dużo osób, więc to jest chyba taka typowo wieczorna plaża, typowo wieczorne miejsce na to, żeby spędzić tutaj parę fajnych chwil. Jeżeli was fantazja mocno poniesie, zawsze możecie wpaść tutaj, zrobić sobie na szybko tatuaż. Bezpośrednio tu z baru wpadacie i robicie sobie pamiątkę na całe życie. A na drugi dzień zobaczycie, co się tam wymozili i jak mocno was ta fantazja poniosła. Jesteśmy w tej chwili na plaży w Żyrcze, jakoś tak to się wymawia. Jest to taka chorwacka Ibiza, jedna z najpopularniejszych, jedna z najbardziej imprezowych plaż na wyspie. Jestem w tej chwili tutaj za dnia i jeszcze chciałbym tutaj wieczorem przyjechać zobaczyć, jak też życie nocne wygląda i jak wygląda ten najlepszy czas, jeśli chodzi o to miejsce. A wydaje mi się, że tym najlepszym czasem jest wieczór albo jakaś taka noc, bo wtedy tu widać, że potencjał ma to miejsce. Bardzo dużo lokali, bardzo dużo miejsc, w których można się pobawić. Do tego plaża, palmy i mnóstwo bankomatów, więc myślę, że tutaj imprezy są konkretne. Powiem wam, że drinki średnio tutaj w takim pierwszym, lepszym barze kosztują 20-25 do 30 euro, więc trzeba się przygotować, że ceny są, przypuszczam, że podobne jak na Ibizie. O, patrz, wszędzie dookoła, gdzie tylko można, to bankomaty stawią, żeby przypadkiem ci nie zabrakło tutaj wydać na te ich atrakcje.
że ta plaża jest tak wyczesana, tak fajnie zrobiona, że naprawdę robi wrażenie. W każdym miejscu jest co robić. Ale w ogóle jak ona wygląda, ja pierdolę. Zobaczcie jaka scena. To jeszcze jest... O, basen co prawda jest pusty. Nie wiem dlaczego. Raczej na sam wieczór go nie nalewają i nie zmieniają tej wody. A może ludzie aż za mocno się bawią i nie są w stanie ich tutaj ochrona przypilnować i może jakieś były wypadki. Ale widać, że jest nieużywany od dość dawna. Zobaczcie co na sam końcu plaży padło mi w oko. Nawet, słuchajcie, barbera mają. Jeżeli na szybko przed początkiem imprezki chcecie sobie wyrównać brudkę, to macie taką szansę, bo znajduje się tu pod koniec tego całego kompleksu takie miejsce, które Wam w tym pomoże. Pięknie. Zobaczcie, jeszcze tutaj dźwigi stoją. Z drugiej strony nawet nie zauważyłem, więc jeszcze ta plaża będzie się pewnie rozbudowała. Być może jakiś tu hotel powstanie, albo dobudują więcej imprezowych miejsc, więc widać, że to miejsce się rozwija. A tak wygląda na rok 2024 sierpień. Podszedłem do plaży, zobaczcie jakie zejście jest, ale też wygląda fajnie. Zobaczcie jaki taki drobniutki żwirek. Woda czyściutka, krystaliczna praktycznie. Just another Sunday in the rainy afternoon. Listen to the silence in the cold and empty room. Maybe I will never be the man I used to be. Trying to forget you, but you never set me free. Lekki update, jeśli chodzi o dźwigi, które widzicie tu w oddali. One nie służą do budowania czegokolwiek, tylko służą do skakania na linię, a miejsce, w którym możecie się zapisać na te skoki, znajduje się tam, co Wam przed chwilą pokazałem albo pokażę. Więc miejsce na tą chwilę się nie rozbudowuje. Wiemy, do czego służą dźwigi. Zobaczcie tutaj, pokażę Wam plan, co się działo i co się będzie dziać na plaży w tym sezonie. O, cała lista wykonawców. No, powiem Wam, że trochę się dzieje. Trochę się dzieje, fajnie to wygląda. Oprócz automatów mamy tutaj możliwość zakupu różnych rzeczy. Może nie będę Wam mówił dokładnie, co tu jest, ale są to rzeczy, które są bardzo mocno powiązane z rozrywką. Jeżeli będziecie, sami sprawdźcie. Gligora, czyli sklep, wytwórnia serów, kawiarnia, restauracja, winiarnia i co jeszcze? Tu koło sklepu mamy taki bar degustacyjny, gdzie można skosztować sobie różnych rodzajów sera z tej fabryki i za chwilę to zrobimy. Wcześniej była jakaś wycieczka, grupa osób mieli zarezerwowane stoliki. Bałem się, że tu trzeba będzie wcześniej rezerwować, ale nie. Wycieczka pojechała, możemy sobie usiąść i możemy sobie spróbować serów. Yeah. Then the ricotta from Carlsberg. Yeah. Fresh ricotta. The first cheese is Pashkisir. It's our most famous cheese, and it's From the pack, I know. From the pack, yeah. Sheep milk from Island Park. Yeah. And it's the most awarded cheese. Kozlar is just goat cheese, Yeah. pure goat. Yeah, goat. You have Jadranski, which is mixed sheep and cow, and it's smoked. Okay. Now you have some cheese with chili,
peppers. Yeah. Cheese with lavender. Yeah. And this is our new. It doesn't have flag yet. It's experiment. It's cheese with cannabis. Oh, with cannabis? The industrial cannabis. Ah, okay. Not the Instead ones of the health cannabis, The yeah? health. But I think so. Every cannabis is health. I think so. But maybe I'm wrong. Julian is mixed cow and sheep milk. Yeah. And it's aged in wine grapes. Okay. So it has a special aroma. And it's a bit older. It's 12 months old. Yeah. The Burian is mixed all three kinds of milk: sheep, goat, and cow, and it's 12 months old. So it's also a bit stronger and harder. Okay. So I advise you to start like this with the younger cheese and then the stronger one later. Okay. And like the clock, yeah? Like the clock. Yeah. Okay. Because this one are a little bit stronger and harder. So Okay. the younger Okay. cheese. So it's the softest and going this too is hard, the yeah? softest and then it's going, yeah. Okay. Have Great. good appetite and enjoy. Thank you very much. Thank you. Żeby rozpocząć wycieczkę po fabryce sera, musieliśmy odpowiednio się przygotować i założyć specjalne stroje. Paski Sir, szczególnie ten z serowni w miejscowości Kolan, w ostatnich latach zdobywał najwyższe wyróżnienia na prestiżowych śródziemnomorskich konkursach. Jest on na tyle ceniony, że znika z półek sklepowych w ciągu dosłownie kilku miesięcy leżakowania. Paski Sir, który leżakuje ponad rok, zaliczany jest do najlepszych owczych serów na świecie. Jakość owczego sera z wyspy Pak jest na tyle wysoka, że nawet powstały podczas jego produkcji miękki ser zwany skuta stanowi rarytas sam w sobie. Słuchajcie, jestem teraz przed sklepem firmowym tej fabryki i powiem Wam, że świetna wycieczka. Koszt takiej wycieczki to jest 10 euro od osoby dorosłej, dzieci troszkę mniej płacą, ale warto pójść na tą produkcję. Co prawda nie wszystko mogłem zrobić, nakręcić, bo jest zakaz. Firma ma, wiecie, takie swoje wewnętrzne prawo, że nie pozwala tam, że tak powiem, robić zdjęć ani żadnych materiałów wideo na głównej tej hali produkcyjnej, ale tam już na końcu widzieliście, jak pakują te sery, jak suszą te sery, to można było robić ujęcia i tam, gdzie było można, to zrobiłem te ujęcia. O każdej równej godzinie, zaraz Wam powiem, o 11, o 12 i o 13 jest ta wycieczka. Musisz kupić przed tą godziną bilet, bo potem już niestety nie będziesz miał szansy wejść i zobaczyć tego wszystkiego, co zobaczyłem ja. Przewodniczka mówi po angielsku, wiele ciekawych rzeczy mi opowiedziała tutaj o serach, o tej wytwórni, o ich pracy. Powiedziała, że mają ponad 35 tysięcy owiec. One się pasą cały dzień i całą noc na tych polach. I jak pytałem jej się, w jaki sposób, wiecie, no, zbierają te mleko od tych owiec, czy nie wiem, czy je zganiają o jakiejś godzinie z tych pól, czy nie wiem, ciężarówka podjeżdża i zabiera to mleko, no to mi wytłumaczyła, że tutaj się tak nie robi. Po prostu ludzie jeżdżą w pole i 2 razy dziennie doją te owce i właśnie tak zbierają to specyficzne mleko od kóz, które pasą się tutaj za mną na tych polach i tutaj z drugiej strony budynku też te owce się pasą i w takim fajnym, wiecie, klimacie, który jest pociachany górami i morzem. Też widziałem, że na tych krzakach, wiecie, od tej bryzy morskiej osadza się sól, więc też ta sól dostaje się do tego mleka owczego i tworzy taki specyficzny smak, który potem nadaje ten smak serom. Z takich rzeczy, które jeszcze na szybko zapamiętałem, no to ta przewodniczka tłumaczyła, że ten ser, żeby został oddany do sprzedaży, musi 2 lata odleżeć i czym jaśniejszy ser, tym jest świeższy, lżejszy, a czym ciemniejszy ten ser, to jest taki, wiecie, już taki dobrze odleżakowany i jest starszy. No i co, jest wiele rodzajów sera, dodają naprawdę różne rzeczy. W tym roku trochę też zrobili takich różnych rodzajów tego sera, między innymi z czekoladą. Na tej degustacji sera jadłem 9 różnych rodzajów sera, do tego były owoce, orzeszki i jakieś winogrona, no różne takie owoce, które pasują do sera i powiem Wam, że było 9 takich najbardziej popularnych serów tutaj z tej fabryki. Był m.in. z Chili, był ten paski syr, który jest tylko wytwarzany w fabryce, znaczy nie tylko w fabryce, bo tu są 2 fabryki w sumie. Ta jest taka najbardziej sławna, najbardziej taka utytułowana. Jeszcze jest koło miejscowości Pak taka fabryka, która jest najstarsza, chociaż mniej utytułowana.
Ale o co chodzi? Chodzi o to, że te sery, te paski sir jest produkowany tylko na wyspie Pag, bo specyficzne warunki, specyficzny klimat i ta sól, która jest dodawana z tych solanek, które znajdują się w okolicach Pagu i które są na tych krzakach, które jedzą właśnie owce, powoduje taki specyficzny aromat, który jest unikalny tutaj, jeśli chodzi o teren związany właśnie z tą wyspą Pag. Jeszcze tak informacyjnie Wam dodam, że taka degustacja na 2 osoby, te 9 serów, owoce, orzeszki i jakieś tam inne jeszcze dodatki, które no my we 2 osoby, ja z żoną nie byliśmy w stanie zjeść, jeszcze dzieciakom połowę tego wzięliśmy na wynos, no to kosztowało 30 euro. Tak, 30 euro kosztowało na 2 osoby. I powiem Wam, że naprawdę warto chociaż raz przyjść i spróbować tych specyficznych serów, bo to jest, no nawet nie wiem do czego to porównać, bo ja u nas takich serów nie jadłem. Cześć kochani, witam się z Wami serdecznie kolejnego dnia. Jest to ostatni dzień mojego pobytu na Chorwacji. Wpadłem jeszcze na chwilę do tej fabryki sera, ale to tylko dlatego, że zapomniałem nagrać w środku sklepu z serami, zapomniałem zerknąć na ceny, więc wybrałem się kolejny raz tutaj w to miejsce. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, to powiem Wam, że byłem bardzo zawiedziony, jeśli chodzi o tą plażę Zyrce. Wziąłem swoje dziewczyny, żonę i córki. Pojechaliśmy, chciałem im pokazać, w jakim fajnym miejscu byłem w ciągu dnia. I porównanie tego miejsca w dzień i w nocy to 2 różne światy. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, pokazywałem, w dzień wyglądało super. Naprawdę fajne miejsce do spędzenia czasu nad wodą. Jak tam pojechałem wieczorem, spodziewałem się, wiecie, wielu jakichś tam, nie wiem, imprez, jakiejś fajnej zabawy, kolorowych świateł i roztańczonych ludzi, a przyjechałem, to wyglądało to jak ekskluzywna melina. Moje córki w 5 minut chciały się stamtąd zawijać, bo po prostu to, co zobaczyliśmy na miejscu, tych ludzi w takim stanie, po prostu jakimś takim agonalnym, nachlanych, futrowanych, nie wiem, wszystkim czym chyba się można tutaj znieczulić. Dziewczyny tak po prostu pijane, że zataczały się gdzieś tam na kolanach, wiecie, po promenadzie. No po prostu powiem Wam, że no tragedia, sam byłem w szoku. Pomijając to, że jeszcze połowa tych lokali była, wiecie, pozamykana. Było tak, mi się wydaje, że było tak uruchomione na 30%, bo może 3 na 8 lokali było otwartych na parkiecie, tych nawet co było otwartych lokali, to na parkiecie praktycznie nikogo nie było, jakieś tam światełka sobie świeciły i powiem Wam, i to tyle, a ludzi tańczących, bawiących się nie było. Puściłem drona, z drona też nie było za bardzo nic ciekawego do ogrania, bo powiem Wam, że no prawie nic nie było widać, a wszystko było wygaszone, więc żadnego efektu. Najwięcej, powiem Wam, największą tutaj popularnością cieszyły się te skoki z dźwigu na bungee jumping, więc to była chyba taka największa atrakcja w tym miejscu. I ten, kto był jeszcze w miarę jakiś ogarnięty i niepozamiatany tymi używkami, no to skakał sobie właśnie na linię. I jak wyjeżdżałem, to też niespodzianka, bo chciał mnie skasować 10 euro za parking, gdzie byłem 30 minut. I zapytałem się, dlaczego tak 10 euro. On powiedział, że jak się wjeżdża tam po godzinie 20, no to już się liczy jako całą noc. A normalnie jest euro 50 za godzinę. No ale był taki w porządku ten facet na budce, więc skasował mnie euro 50.
dałem mu 2 euro i już bez biletu i pojechałem sobie, pojechałem sobie na kwaterę i opuściłem to miejsce. Może kiedyś jeszcze tam wpadnę, może byłem za wcześnie, a może to, wiecie, była taka zmiana dziennej na wieczorną wachtę i być może oglądałem tych ludzi, którzy, czekajcie, bo mleczarz na swoim kładzie wjechał. Być może, wiecie, no źle trafiłem, może to w nocy dopiero schodzą się ci ludzie, którzy chcą się zabawić w jakiś taki normalny, cywilizowany sposób, ale mówię Wam moje pierwsze wrażenia, jakie miałem, jak tam wieczorem wpadłem, no to było po prostu, no tam się nie chciało być. Powiem Wam, że tam się jak najszybciej chciało się stamtąd ewakuować i to był chyba jeden z najgorszych pomysłów, jakie przyszło mi do głowy, żeby tam wieczorem pojechać i pokazać fajne życie nocne córkom, żonie i sobie. No i co? I zawiodłem się kompletnie, totalnie i jestem zły tylko, że zmarnowałem godzinę, półtorej czasu ze swojego pobytu na Chorwacji. No nic, póki co w ostatni dzień, w ostatni poranek mojego pobytu na Chorwacji wbiję się jeszcze tutaj do tego sklepu, zobaczę jakie produkty mają do zaoferowania, w jakich cenach i za chwilę Wam to pokażę. Do zobaczenia w sklepie z serami. Już po przekroczeniu progu sklepu widzimy sery pięknie zapakowane, leżące na półkach czy w chłodziarniach i czekające na smakoszy z całego świata. Ale nie tylko człowiek z serem żyje. Mamy tu nadziewane papryki z serem, lokalne oliwki, marynowane sery w słoiczkach. Mamy tu także bogaty wybór dżemów lokalnych, który na pewno zaspokoi niejednego łasucha. Jakby nam jeszcze wszystkiego było mało, mamy całą gamę różnych rodzajów miodów w cenach mniej więcej od 7 do 16 euro. Najdroższe po 16,50 to są te z pływającymi plastrami miodu. Jak to się mówi, co kraj to obyczaj. Włosi mają swoją szynkę prosciutto, natomiast Chorwaci nie są gorsi i mają dalmatyńską przepyszną szynkę prosciutto. Tutaj mamy jakieś bliżej mi nieznane smarowidło. Myślę, że to jest taki nasz polski, być może smalec. Ja myślę, że mniej czasu by mi zeszło na wymienienie, czego w tym sklepie nie ma, niż co jest. O, tak jak widzicie, tutaj są jeszcze jakieś nalewki, pasztety, jakieś konfitury. Tam na dole widzę są sosy, do barbecue nawet. O, zobaczcie, no wszystko, co byście chcieli, że tak powiem, zjeść lokalnych produktów, tutaj właśnie w tym miejscu jednym dostaniecie. Potrzebujecie coś przewieźć dalej? Nie ma problemu. Zobaczcie, wszystko jest zalakowane, zapakowane tak, żeby przetrwało najdalszą podróż. Do tego, jak Wam mówiłem, są bardzo fajnie zapakowane te sery czy inne produkty i śmiało też można je tutaj dać komuś na prezent. Myślę, że śmiało mogę Wam polecić ten sklep z serami, bo nie tylko sery tutaj znajdziecie, ale także wina, oliwy, orzeszki, czekolady, słodycze, nie wiem, dżemy. Naprawdę 4 piętra różnych tutaj atrakcji. A, jeszcze alkohole. Oprócz win to są jeszcze jakieś rakije, nie rakije, więc powiem Wam, że naprawdę fajne miejsce, żeby sobie zrobić tutaj jakiś, zrobić dla kogoś prezent albo sobie kupić pamiątkę, jeśli chodzi o wyspę Pag i jeśli chodzi o pamiątkę z pobytu na wakacjach w Chorwacji. Na tą chwilę żegnam się z Chorwacją. Mówię na tą chwilę, dlatego że jeszcze na pewno tu kiedyś wrócę. Nagram na pewno jeszcze kilka innych odcinków z innego miejsca, ponieważ jest to kraj, który mam głęboko w sercu i zawsze tu będę wracał. Zapraszam Was na kolejne vlogi z nowego miejsca. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie z tej strony podróżnicza Endorfina. Widzimy się niedługo w kolejnych vlogach. Hej!